ISE 2026 Barcelona, a my znowu szykujemy kolejny materiał razem z KNMF IT. Dla takich marek jak nasza, marek, które specjalizują się w wyświetlaczach, te targi są najlepszą okazją do tego, żeby pokazać Wam, naszym partnerom, naszym klientom, nasze portfolio. Odwiedzacie nas tutaj licznie, rozmawiacie z nami, spotykamy się, ale dla tych, którzy nie mogą tu być, nagrywałem materiał o tym, co IAMA prezentuje podczas tych targów, ale przede wszystkim nagrywamy materiał o tym, jak komplementarna staje się oferta IAMY. W jakich obszarach, w których do tej pory nie mieliśmy produktów, te produkty pojawią się lub się pojawiły i które będziemy w tych wspólnych projektach dalej razem budować. Za mną podstawowe produkty, które służą wyświetlaniu reklam, czyli 5 różnych serii monitorów wielkoformatowych bez dotyku i tutaj ta oferta jest bardzo różna, bo mamy monitory z podświetleniem pełnym, mamy podświetlenie krawędziowe, mamy monitory o podwyższonej jasności 800 kandeli, który jest też akurat błyszczący, czyli to jest seria 65. One świetnie uzupełniają się i uzupełniają nasze portfolio i Wasze projekty. Bardzo ważną serią, jak się okazało, jest seria 41, czyli podstawowa seria naszych monitorów, które nie mają żadnego systemu. To jest NoOS Large Format Display, który jest coraz częściej stosowany tam, gdzie to jest bardzo ważne, czyli bezpieczeństwo, security, banking, czyli miejsca, gdzie te systemy tak naprawdę nie są potrzebne, a dla działów bezpieczeństwa i dla działów IT w korporacjach one wręcz przeszkadzają. Wielu partnerów i klientów, którzy nas tutaj odwiedzili w czasie targów ISE, przychodziło z zapytaniem, a pokaż nam swoje nowości. Ja mówię, no ale dla wielu z Was produkty takie jak All-in-One LED to nie jest nowość. Tak, ale te produkty, które pojawiły się w ofercie IAMA, mają pokazać, że my tak naprawdę rozbudowujemy pełne portfolio. Dla partnerów i dla klientów końcowych budujemy jeden ekosystem, który może być zarządzany z poziomu jednego systemu do zarządzania contentem. I czy to będzie nasz bezpłatny eSignage 2, czy inne narzędzia, czy inne aplikacje pochodzące od innych vendorów, czy producentów oprogramowania do wyświetlania contentu. Dwie bardzo ważne rzeczy. Za mną ściana LED 135 cali, która przyjedzie do Was na 2 paletach. Ściana gotowa do zmontowania ze sterownikiem, z kontrolerem w 2 wielkościach 135 cali, 162 cale COB, tam gdzie nie mogliśmy złożyć wspólnie oferty, bo brakowało Wam czegoś w naszej ofercie, a tym czymś była właśnie ściana LED. To nie są rozwiązania Infinity Wall, to będą 2 kompletne all-in-one, gotowe do montażu, gotowe do powieszenia na ścianie. Na tych targach pokazujemy jeszcze 2 nowości wielkiego formatu, bo to będzie 92 w formacie 21:9, która będzie mogła pracować w pionie poziomie i ekran 115 cali, który będzie miał podświetlenie mini LED, co też jest bardzo ważne, ten ekran będzie występował w wersji anti-glare i będzie zarządzalny z naszego systemu, ponieważ będzie pracował na naszej androidowej platformie, która jest rozbudowywana i przygotowywana dla Was i cały czas rozwijana od 3 lat. Będziemy mogli zarządzać wszystkimi tymi ekranami z jednego miejsca. Jeżeli będziecie wykorzystywać naszą ścianę all-in-one, będziecie mogli również zasilić ją z naszego iSignage Boxa, który będzie playerem dla tej ściany. Komplementarność rozwiązań to jest to, na czym my fokusujemy się w tym roku. Bo tak jak powiedziałem, dla wielu z Was to nie są nowości, bo Wy te produkty sprzedajecie, ale dla nas to jest rzecz, która pozwoli nam wspólnie zbudować niejeden projekt. Kolejne miejsce, w którym mówimy o dopełnieniu oferty. Część z Was pamięta, że IAMA miała już ekrany stretch w ofercie. Mieliśmy 28 i 38 około 5 lat temu.
pewne ekrany z oferty po prostu zniknęły, ponieważ nie było na nie popytu. Ale wracają i mam nadzieję, że to będzie powrót w fale, ponieważ to jest naprawdę świetny produkt, który w wielu rozwiązaniach retailowych będzie miał swoje miejsce i wielu z Was pytało nas o ten produkt i my ten pomysł i te Wasze zapotrzebowanie zrealizowaliśmy. I to jest to, co my też podkreślamy jako Yamaha bardzo często Wam, naszym partnerom i klientom, że rozmawiajcie z nami na temat tego, jakie produkty w tej ofercie powinny się znaleźć i jakich produktów potrzebujecie. I to jest właśnie odpowiedź dla tych, którzy o ten produkt pytali. 38, zasilana PoE, 800 kandeli jasności i uwaga, pod kontrolą Androida i jednocześnie, co jest ważne, może działać pod kontrolą systemu AI Signage 2, z którego już wielu z Was korzysta. Czyli dopełniamy i ta oferta staje się coraz bardziej komplementarna. A za mną, trochę przysłonięte, ale już je pokazuję, dwa ekrany 22 i 24 cale, które również są ekranami Signage. Są ekrany, które również pracują pod kontrolą naszego systemu i którymi również można zarządzać z systemu AI Signage 2, no lub znowuż po integracji, do której udostępniamy API czy SDK naszym partnerom, możecie używać ich w swoich własnych systemach signage'owych. Świetne rozwiązania, które na pewno dopełniają ofertę Yamy, jeśli chodzi o retail, ale nie tylko, bo ci, którzy nas znają i ci, którzy z nami pracują, wiemy, że Yamaha i produkty marki Yamaha mogą występować na każdym etapie działania sklepu. Od przyjęcia towaru na magazynie, poprzez strefę magazynową, zaplecze, w którym pracuje kierownik sklepu i inni pracownicy, ale również na sali sprzedaży w formie 115 cali, czy w formie all-in-one LEDa, również w postaci ekranu High Brightness 55 cali, który będzie wisiał w witrynie sklepu. Możemy przejść przez cały proces, od magazynu, przez logistykę, przez zaplecze, aż do frontu sklepu i stanąć w witrynie, czy zachęcić klienta do zakupu również, montując ekrany w witrynie. Dopełniamy portfolio i to jest nasza idea i to jest nasza informacja dla Was, dla naszych partnerów, dlaczego te targi są ważne i dlaczego te nowości, które tu pokazujemy, mają znaczenie. My nie mówimy o tym, że to jest produkt, jest nowością. My tworzymy dla naszych partnerów komplementarną ofertę, taką, z której Wasi klienci będą zadowoleni, wiedząc, że możecie zaoferować do Waszych rozwiązań ekrany jednego producenta. Chłodną mamy zimę tego roku w Barcelonie, ale rękawiczki nie są po to. Każdego roku pokazujemy ten produkt po to, żeby przypomnieć Wam, że Yamaha ma w ofercie produkty, które działają i mogą być obsługiwane nie tylko w rękawiczkach, ale również pod szybą. Seria 39AS, czyli ten ekran, który wisi za mną, jest właśnie tak skonstruowany, żeby umożliwiać Wam i Waszym klientom użytkowanie tych dwóch funkcjonalności. Można go zabudować, on może pracować jako jedyny z ekranów dotykowych w ofercie Yamaha w trybie Face Up, znaczy nie jako jedyny, ale cała seria. I właśnie też między innymi dlatego my mówimy o tym, że to są ekrany heavy duty. Znajdziecie je już w wielu instalacjach, również w restauracjach, gdzie służą do obsługi, do zamawiania, ale również jako strefy rozrywki dla dzieciaków. Bardzo ważna rzecz, ten ekran jest naprawdę odporny na uderzenia. I tak jak widzicie, ten ekran działa nawet, jeśli chcemy go obsługiwać w rękawiczce. Jedna bardzo ważna rzecz dotycząca serii 39AS, to jest seria, która pracuje i jest skonstruowana w technologii optical bonding. To znaczy, że między matrycą a szybą jest dodatkowe wypełnienie, które powoduje, że kolory, które mamy na tym ekranie, są naprawdę bardzo wysokiej jakości. I to jest bardzo ważne, jakby kolejna rzecz, dotykowy ekran, który może działać pod kontrolą nie tylko systemu AI Signage 2, ale również pod kontrolą zewnętrznych systemów do zarządzania treścią. Tak jak w przypadku innych ekranów, udostępniamy API, udostępniamy SDK, integrujcie te ekrany ze swoimi systemami do zarządzania treścią i naprawdę cieszcie się tym, że dotyk może dobrze działać.
Kolejne miejsce na mapie stoiska IYAMA i kolejnie równie ważne. Na filmie z zeszłego roku pokazywaliśmy Wam nasze dwie nowe serie monitorów interaktywnych, serię 13A i serię 15A. A w tym roku dokładamy produkt, który jest zbudowany w oparciu o serię 15A, ale będzie miał w nazwie 05N. A to N oznacza, że to będzie produkt, który nie będzie miał żadnego systemu. Będzie prosty system do robienia notatek w trakcie przygotowywania prezentacji, ale to jest system, który w żaden sposób nie będzie podlegał rygorom dotyczącym bezpieczeństwa i security, bo sam monitor, jakby w system androidowy, czy to Windows, czy Linux nie jest wyposażony, będzie wymagał podpięcia swojego własnego komputera. Gdzie to jest ważne? No wszędzie tam, gdzie działy IT zwracają bardzo dużą uwagę na bezpieczeństwo danych, które my na tych monitorach prezentujemy. Z tego monitora nic przez przypadek nie wycieknie, bo nie ma jak. Żeby go używać, musimy do niego podłączyć komputer i możemy użyć USB-C z ładowaniem, możemy użyć HDMI i USB, jeżeli chcemy dalej używać go dotykowo i prezentując z HDMI. W końcu możemy do niego włożyć komputer OPS, który będzie pracował pod kontrolą usługi Microsoft Intune i pozwoli działom IT w Waszych firmach, korporacjach czy urzędach na to, żeby takiego komputera używać. To jest bardzo ważny produkt w roadmapie IYAMY, bo okazuje się, że w obliczu dużego ryzyka i dużego niebezpieczeństwa wycieku danych wielu naszych klientów i partnerów korporacyjnych zwraca na to uwagę. Potrzebują takiego produktu i znowuż taki produkt IYAMA ma. I my będziemy mogli tym produktem wypełnić znowuż pewną lukę i pewną przestrzeń, w której nasi partnerzy ofertować nie mogli, bo nawet certyfikowane systemy Google i DLA nie pozwalały na to, żeby monitory ofertować w pewnych środowiskach. Kolejna bardzo ważna rzecz i tu ze mną głośnik IYAMA MID-03, który współpracuje razem z odbiornikiem, który nie wymaga żadnej instalacji i żadnego systemu. Odbiornik podpinamy do monitora poprzez HDMI, jeżeli chcemy przez USB, podpinamy do niego kamerę, to wpinamy do laptopa, telefonu lub innego urządzenia i w bardzo prosty sposób szerujemy obraz bezpośrednio na monitor i co jest ważne, wysyłanie obrazu na monitor i wyświetlanie wideo jest bez żadnych wyraźnych opóźnień. Bardzo fajny produkt, który znowuż komplementarnie uzupełni Wasze sale spotkań i jednocześnie w rozsądnej i przystępnej dla Was, dla użytkowników i klientów końcowych cenie. Kolejne miejsce i kolejne ekrany, które można zastosować w naszym systemie eSignage 2. Produkty bardzo przydatne i jednocześnie bardzo popularne. Produkty, które stosujecie już dzisiaj, na przykład jako ekrany informacyjne w szpitalach, które stosujecie w wszelkiego rodzaju infokioskach, a czasami nawet w systemach KDS, gdzie wyświetlają się na nich informacje o tym, co zamówił klient i co ma kuchnia przygotować. Te ekrany bardzo często integrujecie w swoich systemach sprzedażowych, integrujecie w swoich systemach POS, bo one po prostu do tego się nadają. Ekrany od 10 do 32 cali, które mogą być zasilane PoE. Za mną na ścianie seria TW23, TW25 i TW26. Szczególnie ta 26 zasługuje na uwagę, ponieważ jest to ekran 32-calowy, wykonany w technologii pojemnościowej, czyli dotykowy, ale co jest bardzo ważne w tym ekranie, on może też być zasilany PoE, czyli w instalacjach, gdzie ciągniecie tylko kable sieciowe, on również może być zamontowany i może służyć chociażby do prezentowania katalogu z ofertą czy informacji o ofercie, ale nie tylko. Na naszym stoisku możecie go zobaczyć jakby w różnych zastosowaniach i w różnych obszarach działania, bo ten kontent, który my prezentujemy, jeśli chodzi o ekrany dotykowe, pokazuje realne użycie w sklepie, pokazuje realne użycie jako ekrany reklamowe. Jeszcze raz, 10, seria 23, ekrany 10, 15 i 22 cale PoE z dotykiem, seria 25 dodatkowo z lightbarami i integracją również z kluczami NFC RFID i seria 3226, największy dotykowy ekran zasilany PoE na naszym stoisku. Dlaczego ja lubię przyjeżdżać na stoisko IYAMY na ISE?
No to też jest bardzo ważna rzecz, że spotykając się tutaj z Wami, mogę Wam pokazać produkty, które za chwilę rozjadą się po naszych biurach i po naszych oddziałach w całej Europie. Zobaczyć te wszystkie produkty z powrotem w jednym miejscu przez długi czas, no nawet nie będzie takiej możliwości. Za jakiś czas one pojawią się w showroomach w różnych krajach i będą kompletne. To kompletne portfolio będziemy mogli zobaczyć w Polsce, w Anglii czy we Francji. No ale to się wydarzy za kilka miesięcy. Więc jak podsumowując to, co tutaj pokazaliśmy Wam po raz pierwszy i co spowodowało, że ta nasza oferta staje się coraz bardziej kompletna. Pokazaliśmy Wam wielki format 115 cali, pokazaliśmy Wam all-in-one LEDa w wielkości 135 cali, ale będziemy mieli też 162 cale. Pokazaliśmy ekrany stretch o wielkości 38 cali, ekrany small signage. Wróciliśmy z powrotem i pokazaliśmy całe portfolio naszych ekranów wielkoformatowych bez dotyku, czyli wszystkie serie, które mamy, w tym tą serię, o której w zeszłym roku mówiliśmy, że to jest nowa seria z białymi ramkami, która też jest na filmie z zeszłego roku. Zachęcam. Wróćcie, jeżeli nie widzieliście, do filmu z zeszłego roku, gdzie wszystkie te serie omówiliśmy bardziej dokładnie, ponieważ w monitorach nie jest ważne to, żeby co roku pokazywać nowe produkty, tylko żeby uzupełnić ofertę, a monitory, które już są w sprzedaży, żeby były kontynuowane, bo jest to z wygodą dla partnerów, integratorów i klientów. Kolejna strefa, o której byliśmy, to była strefa małych dotyków androidowych, zasilanych PoE i pokazaliśmy tam serię do meeting roomów, do rezerwacji sal. Pokazaliśmy tam też serie, które mogą służyć do przeglądania oferty bezpośrednio na monitorze IYAMA. No i ostatnia, bardzo ważna rzecz, ekrany, nowa seria ekranów, monitorów interaktywnych. Może już niekoniecznie do edukacji, bo są to ekrany skierowane głównie z myślą o użytkownikach korporacyjnych, którzy do swoich wideokonferencji wykorzystują systemy różnych firm, takich jak Poly, Jabra, Yelling, ale potrzebują rozwiązania, które nie jest rozwiązaniem opartym o żaden system z uwagi na reguły bezpieczeństwa w firmach i tak dalej. Nawet ja, nie mając zbyt wiele czasu, żeby chodzić po ISE, przeszedłem przez kilkanaście różnych stoisk. I co mnie zaskoczyło, ale to bardzo pozytywnie, bo nasze monitory znajdziecie na różnych stoiskach, nie tylko na stoisku IYAMY. Firmy, z którymi współpracujemy, wypożyczyły monitory IYAMA na ponad 30 stoisk. Wyobrażacie to sobie, że można IYAMę na targach ISE w Barcelonie spotkać nie tylko na stoisku IYAMA. Za co Wam, partnerom, klientom i współpracującym firmom bardzo dziękujemy. Cały czas podczas nagrania jest ze mną ludzik Lego, którego budował mój syn, za co mu dziękuję. To taki flashback na Barcelonę. Za każdym razem, jak na niego spojrzę, gdy już z ISE przemieści się na moje biurko, przypomina mi o tym czasie w Barcelonie, o tym, że się widziałem tutaj z Wami, z partnerami, klientami i z uśmiechem cieszę się na to, że zobaczymy się tutaj znów za rok. Dzięki.